Jak na oczach naszych przodków ziszczał się amerykański sen, jak powstało jedno z największych przemysłowych miast XIX-wiecznej Polski, jakie środki podjęto, aby zapobiec osiedlaniu się partaczy i bumelantów w fabrycznym mieście, gdzie można spotkać królów łódzkiej bawełny i znanego pianistę, czym wsławił się ślepy Max i gdzie mieści się polski Hollywood Boulevard. Opowiemy Wam o tym podczas spaceru przez jedną z najbardziej znanych, reprezentacyjnych i najdłuższych ulic Polski. Wielu turystów, gdy słyszy Łódź, kurwa, ma podobne odczucia i od razu przychodzi im na myśl szare, brudne i zaniedbane przemysłowe miasto. Niemniej jednak my już od dłuższego czasu staramy się odczarować dla Was ten skrawek Polski i pokazać, że Łódź, kurwa, to piękne miasto, w którym znajdziecie mnóstwo niesamowitych miejsc z bogatą historią. Mimo że próżno tu szukać zabytków z odległych wieków, to z drugiej strony ta bardziej nam bliska historia miasta jest pełna charakterystycznych zabytków i wyrazistych postaci. Dlatego dziś po raz kolejny wracamy do filmowej stolicy Polski, żeby pokazać Wam, co warto zobaczyć i jakie atrakcje czekają na turystów na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Jak o wielu miastach mówi się, że leżą nad rzeką, tak o Łodzi można powiedzieć, że leży nad Piotrkowską. To nie tylko najbardziej znana i reprezentacyjna ulica Łodzi, ale także najdłuższa arteria handlowa Europy. Faktycznie zaczyna się na Placu Wolności i ciągnie się w linii prostej przez 4,5 km aż do Placu Niepodległości. Jej nazwa wywodzi się bezpośrednio z traktu handlowego łączącego niegdyś Królewski Piotrków Trybunalski ze Zgierzem. W tym czasie Łódź była jeszcze małą osadą położoną na terenie Puszczy Łódzkiej, po której do dziś według Encyklopedii Leśnej pozostały tylko niewielkie skrawki. Jednakże nie o lasach będziemy dziś opowiadać, tylko o przemysłowej Łodzi, która w znacznym stopniu wykształciła ulicę Piotrkowską. Zatem zapraszamy Was na spacer najciekawszym według nas jej fragmentem. Nieraz można usłyszeć, że Łódź to miasto o amerykańskiej strukturze i podobnej historii. Z niewielkiej miejscowości do aglomeracji rozwinęła się zaledwie w 2 wieki. Podobny jest także jej układ, regularna siatka ulic i jednakowych działek budowlanych, znana poniekąd z amerykańskich filmów. Co więcej, miasto rozwijało się jak lawina, a nie narastało przez wieki. Symbolem ówczesnej dynamiki stała się ulica Piotrkowska, która przejęła funkcję serca miasta. Jednak historia Piotrkowskiej to nie tylko opowieść o ludziach i wydarzeniach, lecz także podróż w nieznane. To wycieczka do miejsc, którym jeszcze nie tak dawno rytm nadawało wycie fabrycznych syren. Piotrkowska jako jeden z najdłuższych deptaków stanowi dziś wizytówkę miasta. Ponadto w kamienicach i pałacach przy ulicy mieszczą się sklepy, restauracje, kawiarnie, ogródki, puby i kluby muzyczne. Piotrkowska tętni życiem przez cały rok, a odbywające się przy niej jarmarki i festiwale przyciągają tłumy turystów i mieszkańców.
Nie bez kozery przecież Jan Staudinger rymował: jest łodzian największą troską, by zmieścić wszystko na Piotrkowską. Spacerując nią warto patrzeć zarówno pod nogi, gdzie znajduje się Aleja Gwiazd polskiego kina, jak i w górę, gdzie kamienice i pałace aż uginają się od ciekawych i oryginalnych detali architektonicznych. Niemniej jednak, zanim opowiemy Wam o jej atrakcjach, warto poświęcić chwilę na historię ulicy Piotrkowskiej. Jak już wspomnieliśmy, Piotrkowska ukształtowała się z traktu handlowego łączącego Piotrków Trybunalski ze Zgierzem. To właśnie przy nim znajdowała się przydrożna osada miejska, która nie wyróżniała się specjalnie od, taka jak wiele innych, na szlaku. Prawa miejskie nadało Łodzi w 1423 roku Władysław Jagiełło. Jednak przez kolejne wieki niewiele się tu działo, z czasem nawet bardziej podupadała niż się rozwijała, co nieomal doprowadziło do utraty praw miejskich po drugim rozbiorze Polski. Po trzecim rozbiorze znalazła się na terenie zależnego od Rosji Królestwa Polskiego. W ramach rozwoju powstał dokument o utworzeniu miast fabrycznych, wśród których oprócz Żyrardowa czy Zgierza znalazła się również Łódź. Pracę nad utworzeniem osady rozpoczął w 1821 roku Rajmund Rębieliński, prezes Komisji Województwa Mazowieckiego. Nowa osada powstała w latach 1821–1823 i znajdowała się na południe od starej, wiejskiej Łodzi. To on wskazał miejsce na utworzenie rynku Nowego Miasta, obecnie Plac Wolności, i wytyczył główny trakt, przy którym miała powstać zabudowa. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Według Rębielińskiego główną oś miasta miał stanowić dawny trakt do Piotrkowa. Wokół niego wytyczono system równoległych i poprzecznych ulic tworzących działki pod zabudowę. W połowie lat 20. XIX wieku zaczęto zaludniać wytyczone parcele, głównie sukiennikami i tkaczami ze Śląska, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Saksonii, Brandenburgii, Prus i Czech. Aby otrzymać działki, materiały i środki na budowę, musieli oni wpierw potwierdzić swoje umiejętności. W ten sposób dbano, by w mieście nie osiedlali się partacze i bumelanci. Oprócz zaopatrzenia, osadnicy zwolnieni byli również z czynszów i podatków na okres 6 lat. Budowali typowe drewniane lub murowane domy warsztaty o jednolitym stylu i konstrukcji, usytuowane szczytem do ulicy. Przykłady takich domostw możemy dziś obejrzeć w skansenie przy Muzeum Włókiennictwa, mieszczącym się zresztą również przy ulicy Piotrkowskiej. Praktycznie od momentu powstania Piotrkowska kojarzona była jako nowocześnie zaprojektowana arteria miejska. Już w 1835 roku oświetlały ją pierwsze olejne latarnie oraz rozpoczęło się układanie bruku. Do połowy lat 40. XIX wieku zabudowana została niemal cała ulica. Piotrkowska powoli zaczęła przekształcać się z mieszkalnej w handlowo-usługową. W miejsce parterowych domów drewnianych zaczęły powstawać kamienice z lokalami użytkowymi na parterze. Pojawiło się więcej szynków, kawiarni, cukierni i restauracji. Pod koniec stulecia ruch kołowy był już tak duży, że pomimo wybrukowania całej Piotrkowskiej trzeba było ją wyremontować. Przy okazji położono także sieć gazową, która od tego czasu zasilała miejskie latarnie. Przy ulicy pojawiło się coraz więcej oficyn z podwórkiem w formie studni i bramą od frontu.
Wraz z budową okazałych kamienic zaczęły pojawiać się także luksusowe sklepy największych europejskich firm. Na przełomie wieków na ulicy pojawiły się również pierwsze tramwaje elektryczne. W kamienicach coraz częściej pojawiały się elementy secesji, zaczęły powstawać reprezentacyjne budynki. XX wiek i trwające w tym czasie dwie wojny światowe zmieniły zarówno Łódź, jak i Piotrkowską. Większość fabryk i manufaktur przeniosła się na obrzeża miasta, a w ich miejsce zaczęły wyrastać piętrowe kamienice czynszowe. Podczas II wojny światowej Piotrkowska nie ucierpiała zbyt mocno, dzięki czemu stała się najważniejszą ulicą największego wówczas miasta w kraju. Ponadto kwitło tu życie towarzyskie nowych elit Polski Ludowej. Przy ulicy zaczęły powstawać nowe sklepy spółdzielcze, a w jej okolicach pojawiły się nowe bloki mieszkalne dla klasy robotniczej. W efekcie Piotrkowska ponownie stała się najważniejszą arterią komunikacyjną miasta. Uruchomiono komunikację tramwajową i autobusową, powstały pierwsze skrzyżowania ze światłami. Co więcej, ulica zyskała nową oprawę świetlną z neonami najważniejszych łódzkich zakładów i domów mody. W okresie PRL-u przeprowadzono także zmiany w wyglądzie kamienic. Eklektyczne budynki zamieniono na biurowce, a w tych, które się zachowały, skuwano elewacje, zastępując je nowoczesnymi. Na szczęście kryzys lat 80. i późniejsze zmiany ustrojowe przyczyniły się do zmiany postrzegania Piotrkowskiej. Zaczęto traktować ją na takich samych zasadach jak w innych miejscowościach Stare Miasta. Dodatkowo rozpoczęto remonty elewacji stylowych kamienic i pałacyków, nadając im wystrój z okresu budowy. Dziś Piotrkowska, pomimo że wymaga jeszcze sporo pracy i wysiłku, zaczyna powoli przypominać ulicę z okresu świetności. W 2015 roku uznano ją za pomnik historii. Po tym historycznym wstępie czas wyruszyć na poznawanie niektórych atrakcji piotrkowskiej. Jednym z pierwszych murowanych budynków przy ulicy był ratusz wzniesiony w 1827 roku. Znajdowało się w nim mieszkanie burmistrza, kancelaria, archiwum miejskie, skarbiec, sala obrad oraz areszt policyjny. Siedziba władz miasta znajdowała się w nim do 1914 roku, kiedy to ucierpiał w wybuchu. W latach 20. ulokowano w nim archiwum miasta i taką funkcję sprawuje do dziś. Po przeciwnej stronie znajduje się kościół Zesłania Ducha Świętego, który wraz z ratuszem tworzył reprezentacyjną bramę wjazdową na ulicę Piotrkowską. Kościół zbudowano w tym samym okresie co magistrat jako ewangelicką świątynię Trójcy Świętej. Dość szybko jednak okazał się za mały i pod koniec stulecia przebudowano go według projektu Ottona Geiliga i Hilarego Majewskiego. Nowa świątynia powstała na planie krzyża greckiego w stylu eklektycznym z przewagą cech neorenesansowych. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na zaprojektowany przez Feliksa Paszkowskiego ołtarz główny oraz wykonane po wojnie dekoracje stiukowe i malowidła. Kościół może poszczycić się także wspaniałymi organami pneumatycznymi wykonanymi przez firmę Schlag und Söhne. Od powstania aż do II wojny światowej kościół należał do gminy ewangelicko-augsburskiej. Dziś jest własnością Kościoła katolickiego. Tuż obok ratusza znajduje się jedno z najbardziej znanych miejsc na Piotrkowskiej – Pasaż Róży. Lecz zanim on powstał, od 1853 roku mieścił się tu Hotel de Pologne. Była to dość szumna nazwa dla jednopiętrowego zajazdu
chociaż w owym czasie najokazalszego w Łodzi. W kolejnych latach nieruchomość zmieniała kilkukrotnie właścicieli, choć jego przeznaczenie ogólnie się nie zmieniało. Ponadto oprócz hotelu mieściła się tu znana restauracja, a swój salon miał znamienity łódzki jubiler Aaron Kantor. Budynek po II wojnie światowej stał się kamienicą komunalną. W 2014 roku w ramach projektu festiwalu Łódź Czterech Kultur Joanna Rajkowska stworzyła tu instalację artystyczną Pasaż Róży, składającą się z nieregularnego kształtu kawałków luster. Projekt miał charakter symboliczny i związany jest z córką artystki, u której zdiagnozowano nowotwór oczu. Na całe szczęście mała bohaterka zdrowiała, a pasaż jest niejako symbolem przejścia od niewidzenia do widzenia. W drugiej połowie XIX stulecia niektóre kamienice przy Piotrkowskiej zaczęły zmieniać się w okazałe pałace należące do bogatych fabrykantów. Najlepszym przykładem takich budynków są kamienice pod numerami 11 i 12. Pierwsza z nich należała do Karola Scheiblera, choć w pełni powstała dopiero po jego śmierci. Była to pierwsza wielkomiejska kamienica na Piotrkowskiej, przez lata górująca nad okolicznymi, ubogimi budynkami. Na jej parterze znajdował się główny skład towarów właściciela oraz inne wytworne sklepy. Po przeciwnej stronie znajduje się kamienica, która należała do Izraela Sendrowicza. Projektantem czterokondygnacyjnej budowli w stylu eklektycznym z elementami romańskimi, gotyckimi, renesansowymi i barokowymi był David Lande. Spacerując po Piotrkowskiej znajdziecie także kilka ciekawych pomników, choć w niektórych artystycznych środowiskach kontrowersyjnych. Pierwszym z nich jest instalacja twórcy łodzi przemysłowej, która przedstawia trzech fabrykantów nazywanych królami polskiej bawełny: Izraela Poznańskiego, Karola Scheiblera i Henryka Gromana. Choć warto zauważyć, że scenka, którą widzimy, w rzeczywistości nie miała prawa mieć miejsca, ponieważ przy stole znajdujemy przedstawicieli trzech pokoleń przemysłowców. Każdy z nich swe fortuny rozwinął w trochę innym okresie, lecz wszyscy należą do trójki najbogatszych łodzian. Tuż obok znajduje się jeden z licznych niegdyś w Łodzi zdrojów ulicznych. Powstały one po II wojnie światowej, gdy do miasta masowo przybywali nowi mieszkańcy i trzeba było zapewnić im dostęp do świeżej wody. Najskuteczniejszym sposobem na to okazało się montowanie publicznych ujęć. Z czasem, gdy uporano się z problemem doprowadzenia wodociągów do kamienic, zdroje zaczęły znikać z łódzkiego krajobrazu. Dziś większość z nich pełni rolę dekoracyjnych, niewielkich fontan. Jednak Łódź to nie tylko bogaci fabrykanci, ale także zwykli mieszkańcy. Nieco dalej znajdziecie pomnik lampiarza, który wystawiono w 100. rocznicę uruchomienia pierwszej elektrowni w Łodzi. Pierwsze elektryczne latarnie w mieście pojawiły się w 1908 roku. W sąsiadującej z pomnikiem kamienicy Szumielewicza znajdował się luksusowy sklep American Diamond, którego witryna jako pierwsza w całej Łodzi została podświetlona elektrycznie w 1906 roku. A wracając do pomników, to pod kamienicą o numerze 78 znajdziecie siedzącego przy fortepianie Artura Rubinsteina. Ulokowano go dokładnie pod domem, w którym pianista spędził dzieciństwo. Rubinstein uważany jest za jednego z najwybitniejszych wirtuozów fortepianu XX wieku i najlepszego interpretatora utworów Chopina. Wystąpił na scenie około 6000 razy, a koncertował w największych salach świata. Odwiedzając Muzeum Miasta Łodzi będziecie mieli możliwość obejrzeć największą na świecie kolekcję pamiątek po artyście, którą rodzina przekazała po jego śmierci.
Kolejną okazałą narożną kamienicą piotrkowskiej jest powstały w początkach XX wieku dom bankowy Wilhelm Landau, należący do jednego z najpoważniejszych prywatnych banków warszawskich. Ponadto gmach łączący cechy barokowe i secesyjne wybudowano według projektu Gustawa Landau-Gutenberga, wzorując się na ówczesnej architekturze paryskiej. Nad głównym portalem widoczna jest głowa boga handlu Merkurego w otoczeniu liści i roślin. Sam bank zajmował w nim jedynie pierwsze piętro, a powyżej znajdowały się 4 wielopokojowe, luksusowe mieszkania. Na parterze zaś brylowały butiki oferujące luksusowe towary, na przykład znany łodzianom skład futer Józefa Tygera. Dodatkowo tuż obok znajduje się nie mniej reprezentacyjna kamienica, zresztą wybudowana przez tego samego architekta 5 lat wcześniej dla Abrama Bergera. Wyróżnia ją niesymetryczna fasada, która łamie jedną z najważniejszych reguł klasycystycznych, dlatego tego typu budowle są rzadko spotykane. Podążając dalej ulicą Piotrkowską, przechodzimy obok kamienicy o numerze 64. Nie wyróżnia się ona niczym szczególnym, ale związana jest z nią barwna postać legendarnego łódzkiego gangstera Menachema Bornsteina. Znano go w Łodzi pod przezwiskiem Ślepy Max, ale nazywano także łódzkim Janosikiem lub żydowskim Robin Hoodem. Zmuszony do żebractwa po tragicznej śmierci ojca, wypatrzony został przez znanego łódzkiego pasera Natana Księdza i zwerbowany do szajki trudniącej się drobnymi kradzieżami. Wkrótce potem Bornstein spotkał stójkowego odpowiedzialnego za śmierć jego ojca. W wyniku tego spotkania policjant stracił życie, a Menachem oko. Wtedy też otrzymał przezwisko Ślepy Max. Jeszcze przed I wojną światową ożenił się z Gołdą, córką swego konkurenta, i tym samym podporządkował sobie cały świat przestępczy Łodzi. Niedługo później powstało Biuro Próśb i Podań Obrona, do którego ludzie zwracali się z problemami i skargami. Wystarczyło podobno zwrócić się tam, gdy coś zginęło, i rzecz ta w niedługim czasie wracała do właściciela. W czasie I wojny światowej Max wyjechał do Niemiec, a do Łodzi powrócił w 1921 roku. W 1928 powstało Stowarzyszenie Bratnia Pomoc, które miało za cel pomaganie biednej ludności żydowskiej. Było ono postrachem wśród łodzian, siłą wymierzało kary, rozstrzygało spory i egzekwowało należności. W końcu jednak sprawiedliwość dopadła i Maxa. 5 przedwojennych lat spędził w więzieniu. Przewidując hitlerowską nawałnicę, postanowił przeczekać ją w Kazachstanie, skąd wrócił w 1946 roku. Oficjalnie zatrudnił się jako portier w odzieżowej spółdzielni pracy, a nieoficjalnie prowadził małą tkalnię i handlował złotem w łódzkim Grand Hotelu. Nigdy nie odbudował już swojej pozycji. Zmarł w 1960 roku i został pochowany naprzeciw mauzoleum Izraela Poznańskiego na cmentarzu przy Brackiej. Jak przystało na filmową stolicę, Łódź ma swoją Aleję Gwiazd, wzorowaną na tej z Hollywood. Położona jest w ciągu Piotrkowskiej, a wmurowano tam około 100 metalowych gwiazd z nazwiskami polskich aktorów i twórców filmowych. Pomysłodawcą stworzenia alei był reżyser Jan Machulski. Pierwszą sławą uhonorowaną w 1998 roku był znakomity aktor Andrzej Seweryn. Obecnie po stronie nieparzystej ulicy znajdują się gwiazdy aktorów, a po stronie parzystej gwiazdy twórców filmowych, w tym reżyserów, scenografów czy operatorów. Naszą wycieczkę po Piotrkowskiej kończymy przy jednym z bardziej widowiskowych budynków Łodzi, kamienicy pod Gutenbergiem. Została wzniesiona około 1896 roku na zlecenie Jana Petersigle. Budynek ma eklektyczną elewację łączącą elementy neogotyku, neorenesansu, baroku i secesji. Co więcej, zdobi ją sylwetka Jana Gutenberga,
która była dowodem profesji właściciela. Należy dodać, że mieściła się tu najstarsza i największa łódzka oficyna wydawniczo-drukarska. W niej redagowano i drukowano pismo Łódzkie Ogłoszenia oraz najstarszą miejską gazetę Lodzer Zeitung. Niestety oficyna została zamknięta w 1915 roku przez niemieckie władze okupacyjne. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.